Mam ze sobą 4 termosy, a właściwie 3 plus kubek termiczny. To jest termos marki ukochanej przez Was Miltek. To jest termos marki Fox Outdoor. Termos od firmy Jack Pike. No i kubek termiczny marki Highlander. Zaczniemy od tego kubka. Działa on na tej samej zasadzie co każdy termos. A jak działa każdy termos? Są to w zasadzie 2 naczynia stalowe. Jedno włożone w drugie. No a między nimi co jest? Nie ma nic. Jest tak zwana próżnia techniczna. Co to jest próżnia techniczna? Mówiąc najprościej, jest to powietrze odpompowane z pomiędzy tych dwóch ścianek. Nie ma tam powietrza, a więc jest bardzo dobra izolacja. Powietrze jest już dobrym izolatorem, natomiast brak powietrza jest izolatorem jeszcze lepszym. Próżnia jest jeszcze lepszym izolatorem niż powietrze. Oczywiście temperatura takiego napoju nie może być utrzymywana w nieskończoność. Ona jest oddawana do otoczenia, ale na drodze przewodzenia ze ściankami termosu. Ścianki są stalowe, a więc odbierają ciepło z napoju i tutaj im cieńsze te ścianki, tym wolniej odbierają ciepło z napoju. Natomiast również im cieńsze, tym mniej wytrzymały na uderzenia, na zgniecenia jest taki termos. No i dobra, podstawy mamy za sobą, wiemy już jak to działa. Kubek termiczny wytrzymuje najkrócej. Nie wiem dlaczego tutaj producent napisał, że ten kubek jest w stanie wytrzymać 10 godzin, utrzymać gorący napój w sobie 10 godzin. To jest oczywiście bzdura, bo już to przetestowałem wcześniej. Mamy teraz godzinę 15:39. O godzinie 10 wypełniłem wszystkie te termosy, jak i ten kubek wrzątkiem. Szczerze wątpię, żeby przez 5 godzin ten kubek był w stanie utrzymać w sobie wrzątek. No a producent mówi, że 10 godzin wytrzyma, także no, jest to ściema oczywiście. Testowałem też nie w jakichś ujemnych temperaturach, tylko dzisiaj wahały się temperatury pomiędzy 5 a 6 stopni Celsjusza. Otwieramy ten kubek bez zbędnego gadania. Nie będę bawił się w jakieś tutaj testy za pomocą termometru, bo to nie ma sensu, bo to nie będą testy miarodajne. Jeżeli sprawdzę temperaturę, no co z tego? No przecież każdy z Was będzie te termosy testował w innych warunkach, przy innych temperaturach. Niektórzy będą trzymać je gdzieś w obozie na wierzchu, niektórzy w plecaku pomiędzy swetrami. Także to nie ma sensu sprawdzanie tutaj temperatury konkretnej. Kubek termiczny, palec w wodzie. No i mogę sobie tak trzymać. Woda jest zaledwie letnia. Minęło 5 godzin 40 minut od kiedy wlałem tutaj wrzątek. No i niestety coś tutaj jest ewidentnie nie tak. Być może jest to wina tego korka. Bardzo duży wlot w stosunku do objętości tego naczynia. Teoretycznie te duże termosy jednolitrowe powinny zawierać teraz wodę najbardziej gorącą. No bo im więcej tej wody wlejemy, tym dłużej ona oddaje ciepło. No wsadzam palec, nie jestem w stanie utrzymać. Mam tutaj cały czas gorącą wodę. Termos jest jak najbardziej godny polecenia. Widzieliście jaki tutaj jest korek? Odkręcany. Także kiedy odkręcimy, to temperatura tutaj tędy szybko ucieka. Nawet w momencie, kiedy korek jest zakręcony, to jest to najbardziej newralgiczne miejsce w całym termosie. To tędy ucieka najwięcej temperatury. Dlaczego? Dlatego, że tutaj nie mamy tej próżni technicznej. Tutaj jest tylko jedna ścianka plastikowa. No, dochodzi jeszcze oczywiście kubek, no ale próżni tutaj nie ma. Tutaj mamy natomiast inny korek. Korek typu One Touch, automatyczny korek. Naciskamy, lejemy wodę. I tyle. Plusem takiego korka jest to, że kiedy naciśniemy, no nie otwieramy tutaj całości. Napój w środku wychładza się wolniej. Minusem takiego rozwiązania jest to, że bardzo musimy dbać o taki termos. Trzeba taki korek dokładnie czyścić, bo jest tutaj dużo elementów ruchomych, zakamarków, no i to trzeba wszystko czyścić. Trzeba o to dbać, żeby te uszczelki tam gdzieś nie zapleśniały. No dobrze, ale mieliśmy sprawdzić tutaj naszą wodę. Paruje również. Palca nie jestem w stanie utrzymać. Woda jest gorąca. Po prawie 6 godzinach woda wciąż jest gorąca i pozostanie tutaj jeszcze gorąca na pewno długo. No i dobra, mamy jeszcze tutaj termos, który powinien jednak szybciej tracić temperaturę, bo jest mniejszy. Pojemność pół litra. No ale sprawdźmy. Termos marki Jack Pike. O, polałem się trochę wrzątkiem, także woda jest gorąca. Nie mogę tutaj palca utrzymać długo. Czy jest chłodniejsza?
ciężko powiedzieć naprawdę. Tak czy inaczej, palca nie mogę długo trzymać w środku. Woda po 6 godzinach wciąż jest gorąca. Wybrałbym termos marki Miltek, dlatego że on nie odbiega osiągami od tych dwóch termosów. Natomiast ma ten korek właśnie odkręcany, o który nie muszę za bardzo dbać, nie muszę go czyścić. Także dla mnie taki termos będzie najlepszy. Wiemy już, który ja bym wybrał termos, natomiast który wy byście wybrali? No oczywiście, jeżeli mówimy o tych dwóch, to zależy, jaki typ korka preferujecie lub też jaka cena bardziej was satysfakcjonuje, dlatego że ten kosztuje powyżej 70 zł, natomiast ten termos kosztuje niecałe 50 zł. Także jest tańszy. Jest tańszy, ale już co tutaj widzę, to mi się zaczyna oddzielać. I nie wiem, czy tak ma być. Czy to powinno być sklejone? Być może nie. Bo widziałem też takie termosy, w których producent szczycił się tym, że to nie jest sklejone. No bo dlaczego? No bo możemy wziąć ten termos na 2 osoby. Wtedy wyciągamy, mamy 2 kubki. Można i tak. Także nie wiem, czy to jest akurat minus, że to tutaj wypada. Nie wiem, czy to było zamierzone przez producenta. W każdym razie tak to wygląda. Ten termos jest tańszy, ale nie odbiega osiągami od termosu Miltek. Natomiast ja wolę korek odkręcany w termosie. Taki termos, no w sytuacji, kiedy mamy mało miejsca w ekwipunku, kiedy zależy nam na lekkim ekwipunku, wtedy wybieramy termos mniejszy. On również osiągami nie odbiega od tych. Kubka nie polecam, chyba że potrzebujecie czegoś malutkiego do małego plecaczka na spacery na 2-3 godziny. Wtedy taki kubek się nada. Na zakończenie odcinka mały trik z mojej strony. Stosuję go od zawsze. W jaki sposób zwiększyć osiągi termosu? No ja nie mówię tutaj już o dodatkowej izolacji typu obwijanie go jakimiś szmatami. Jeżeli termos stoi sobie gdzieś w szafce w domu, albo co gorsza gdzieś w piwnicy i te ścianki są chłodne, no to wlewając gorącą herbatę czy kawę, to ten napój część swojego ciepła oddaje od razu do ścianek termosu. Także napój się wychładza. Natomiast jeżeli wcześniej wlejemy do takiego termosu wrzątek, ścianki zostaną rozgrzane, pochłoną energię, ciepło z tego wrzątku, wylewamy wrzątek i kiedy wlejemy napój, to on już nie oddaje ciepła do ścianek. Ścianki są gorące. Dlatego napój dłużej pozostaje gorący we wnętrzu termosa, który zostanie w ten sposób wcześniej zahartowany. Co z naszą łodzią budowaną na bazie taśmy typu duct tape? No był taki plan w ostatnim odcinku i myślę, że rzeczywiście tę łódź zbudujemy. Raczej nie na tym kanale, ale na kanale Adventurer, dlatego że to będzie odcinek bardziej przygodowy. Rzeczywiście gdzieś zwodujemy sobie tę łódź, tratwę, jak zwał, tak zwał, i popłyniemy nią. Natomiast potrzebuję na to trochę więcej czasu, na wybudowanie samej tratwy, samej łodzi. Także no, musicie niestety uzbroić się w cierpliwość. Będę informował o postępach, ale taki odcinek na pewno się pojawi. No a tymczasem na razie. Czołgiem do kolejnego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, o jakim sprzęcie mówić w kolejnym odcinku. Często sugeruję się tym, co napiszecie w komentarzach. Jeżeli jesteście zainteresowani tą serią o niszczeniu sprzętu, o tym wspominałem, o takich crash testach, no to ona również się pojawi. Na razie jest w planach, także tymczasowo skupiamy się na testowaniu sprzętu. Napiszcie zresztą w komentarzach, jakich odcinków oczekujecie bardziej, czy omawiania sprzętu, czy crash testów. Wasza opinia jest najważniejsza tutaj, bo no w końcu robimy te filmy dla Was. A tymczasem na razie, trzymajcie się, czołgiem i do kolejnego odcinka.